Dzień dobry, dzień dobry. Paweł dostał się do konsolety DJ-skiej i już miksuje nam programy z samego rana. Słuchajcie, i macie wczorajszy, jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszamy. Wczoraj był Marek Meissner, znaczy miał być, potem miało go nie być, a potem przyszedł. A więc warto obejrzeć wczorajszy program. Mieliście przed chwilą zapowiedź, jak to wyglądało. Zapraszamy, w wolnej chwili spójrzcie. A dzisiaj, słuchajcie, piątek, dużo informacji, bardzo ciekawych. Mateusz Lech przygotował oraz ja. Zaczynamy od tego, co w dzisiejszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku powiemy o dalszym ciągu afery kurczakowej. Czy producenci wylądują za kratami? Bardzo ciekawe. Patruszew znów ma świetny pomysł, więc na pewno będziecie zadowoleni. Opowiemy o tym, jak jesteś przeciwko wojnie lub władzy, to idziesz na front lub do psychiatryka i tu są dosyć szokujące informacje. Paweł opowie o tym, jak to może rzucić wszystko i pojechać do Norylska. A na koniec opowiemy o znów bardzo, bardzo ciekawych informacjach, czyli bankructwa w Rosji rozszerzają się na firmy. Jest źle. Myślę, że tematy bardzo ciekawe jak na piątek. A zaczynamy, słuchajcie, od tego, że dzisiaj piątek, 17 listopada, pracujemy, jutro pracujemy i w niedzielę niektórzy też pracują, żadnego weekendu nie zapowiadamy do pracy. I dosyć ciężkie chwile na rynku surowcowym przeżywają sprzedawcy ropy naftowej. No mamy czwarty tydzień, nie ziewamy, mamy czwarty tydzień z rzędu, słuchajcie, spadków i my o tej ropie będziemy mówili w niedzielę rano o godzinie 9. Dlaczego ta ropa spada, co się złego dzieje na tym rynku lub dobrego? I wraz ze spadającym Brentem spada Urals. No i ktoś oczywiście pyta, co z rublem i co z dolarem. Tutaj od dłuższego czasu my mówiliśmy wielokrotnie, nie ma powiązania. W tym momencie jest to rynek kontrolowany przez państwo, przez eksporterów, którzy są zmuszani cały czas do sprzedaży tej waluty. Widzimy, że ten dolar jest poniżej 90, dzisiaj dosyć stabilnie, malutki wzrost, jeżeli chodzi o rynek juana, no i dosyć stabilnie też jeżeli chodzi o gaz. Gaz razem z ropą spada. Tu jest szansa, jeżeli chodzi o rosyjskiego Uralsa, że znowuż zobaczymy no być może nawet okolice $60 na tym Uralsie. Dlaczego? Właśnie o tym już w weekend sobie powiemy. A teraz przechodzimy do pierwszej informacji. Krótkiej. Stany Zjednoczone robią wszystko, co możliwe, aby ograniczyć dochody Rosji z ropy naftowej. Tak powiedział asystent sekretarza stanu do spraw energii Jeffrey Pyatt. Moim zdaniem nie do końca robią wszystko, no ale przynajmniej twierdzą, że wszystko. No dobrze. Mi przypadła ta smutna akurat wiadomość. Aż sobie wdech wezmę, bo jest naprawdę hardkorowa. W Burjacji pozwolono zabijać bezpańskie psy w schroniskach. Można to zrobić obecnie zgodnie z prawem po 30 dniach. A jeżeli nie będzie właściciela, czyli będzie nieznany, a w przypadku, jeżeli właściciel odda psa do schroniska, to schronisko będzie czekało do 60 dni. No tutaj obrońcy praw zwierząt w Rosji są bardzo zasmuceni, no i są bardzo duże obawy, że to prawo może rozszerzyć się na inne regiony. Tak, i warto zwrócić uwagę, że to jest pole do nadużyć. Po co żywić tego psa przez 30 dni, jeżeli w papierach wszystko się będzie zgadzało, nie? Więc niestety jest to niesympatyczna wiadomość. Natomiast przejdźmy dalej. Turecki parlament odroczył rozpatrzenie wniosku Szwecji do NATO na czas nieokreślony. Mam czytać dalej, Pawle?
Mogę czytać. Estonia i Norwegia przygotowują się do zamknięcia granicy z Rosją po Finlandii. Przypomnijmy, Finlandia zamknęła 4 przejścia. Szefowa norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości nie wykluczyła, że Oslo może zamknąć to jedno jedyne przejście graniczne między Federacją Rosyjską a Norwegią. I mamy odpowiedź ambasady Federacji Rosyjskiej, która wzywa do wyjaśnień Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii w sprawie zamknięcia 4 przejść granicznych. Natomiast luksusowe auta zmieniają się w cegły. Zachodni producenci samochodów zaczęli masowo i zdalnie blokować elektronikę zagranicznych samochodów w Rosji. I to jest bardzo sympatyczna wiadomość. A branka i nagonka medialna na przybyszy z Azji Centralnej odnosi spektakularny efekt. Migranci wracają masowo z Rosji do swoich ojczyzn, obawiając się, że zostaną wysłani na front ukraiński. I to jest kolejna wspaniała wiadomość. Natomiast Departament Stanu USA mówi, Ukrainie udało się utrzymać transport zboża na rynki światowe przez Morze Czarne. I to jest kolejna dobra wiadomość. I słuchajcie, skoro dzisiaj piątek, no to nie może zabraknąć ciągu dalszego afery kurczakowej. W tym momencie Federalna Służba Antymonopolowa prowadzi kontrole antykartelowe wobec 12 producentów jaj kurzych i mięsa kurzego w związku ze wzrostem cen i z podejrzeniem zmowy cenowej. Kontrole przeprowadzono już w obwodach tiumeńskim, leningradzkim, niżno-nowogrodzkim, białgorodzkim, nowogrodzkim, omskim, tambowskim, rostowskim, Republiki Tatarstanu i Stawropola. Federalna Służba Antymonopolowa straszy producentów długoletnim więzieniem, informując, że w przypadku naruszenia prawa ochronie konkurencji będą wszczynane postępowania antymonopolowe. Przypomina również artykuł 178 Kodeksu Karnego o ograniczeniu konkurencji, który jest jednym z artykułów antymonopolowych, za który przewidziano karę więzienia. W jednym z regionów pracownicy departamentu jednakże spotkali się z obstrukcją działań kontrolnych i z naruszeniem immunitetu cielesnego kontrolerów. Czyli lali ich, przychodzili i dostawali po gębie, po prostu. No. Ty powiedziałeś, ja tutaj oficjalną wersję czytam. Nie podano, o który region chodzi oraz dalszych szczegółów. Według Rostatu przypomnijmy, że w samym październiku liderami wzrostu cen stały się jaja kurze i mięso drobiowe. W jeden miesiąc ich cena wzrosła o ponad 13%, a w tygodniu, który minął od 18 do 13 listopada, kurze jaja podrożały o kolejne 3,5%. I to są dane Rostatu, więc jest gorzej najprawdopodobniej. Od 8 do 13. No i wisienka, słuchajcie, na torcie. 16 listopada szef Ministerstwa Rolnictwa obwodu rostowskiego Konstantin Raczałowski wyjaśnił, że jaja drożeją ze względu na to, że ich brakuje. No to jest rozsądny kierunek, wiesz, myślenia. No ale dobra. Idźmy do Patruszewa. On ma znów świetne pomysły. Szefowie rosyjskich regionów oraz kierownictwo władz federalnych otrzymały zalecenie przygotowania się do mobilizacji gospodarki. Ogłosił oczywiście nie kto inny jak sekretarz Rady Bezpieczeństwa Mikołaj Patruszew. Występował on w czwartek w Woronerzu na spotkaniu poświęconym bezpieczeństwa w Centralnym Okręgu Federalnym. Patruszew nakazał opracowanie planów mobilizacji gospodarek podmiotów Federacji Rosyjskiej i gmin. Podkreślił konieczność osobistych kontroli ze strony gubernatorów i urzędników federalnych. Wolny rynek oczywiście uwielbia niekończące się kontrole, prawda? Można dostać naruszeń cielesnych w trakcie kontroli. Patruszew jest znany jako zwolennik wzmocnienia ekonomicznej izolacji Rosji. Ostro krytykował liberalne reformy z lat 90.
oraz propozycję kontynuacji importu równoległego, który według niego utrudnia rozwój krajowej innowacji. Rząd rozważa wprowadzenie zakazu importu niektórych towarów, o czym oczywiście mówiliśmy, aby zatrzymać roczne obroty handlu detalicznego w wysokości 15 bilionów rubli wydawane na import. O potrzebie wprowadzenia gospodarki mobilizacyjnej zaczęto mówić w Rosji w zeszłym roku podczas inwazji na Ukrainę, która przyniosła Rosji liczne sankcje gospodarcze. W sumie to trochę dziwne, bo myślałem już, że ona była zmobilizowana rok temu, zdążyła ta mobilizacja gospodarki już wyzionąć ducha, przegrzać się i znów paść, a tu Patruszew wspomina, że teraz jak oni się zmobilizują, ewidentnie ktoś tam ma problem z prokrastynacją, bo coś odkładają te wszystkie plany. Może to właśnie jest główny problem Rosjan, prokrastynacja. Chociaż w sumie nie, wcześniej miała być gospodarka wojenna, a teraz jest gospodarka mobilizacyjna. To przecież jest całkowicie coś innego. Elwira Nabiulina skrytykowała tę ideę, twierdząc, że transformacja strukturalna może być skuteczna tylko w gospodarce rynkowej, a ja zaczynam odczuwać, że Elwira wygląda trochę jak pielęgniarka w domu wariatów, osamotniona, próbująca co nóż tłumaczyć, że nie powinni wyskakiwać z okna, bo to 7. piętro, a to, że oni są orłami, to są tylko urojenia, a nikt nie słucha. No i myślę, że to jest dobre podsumowanie pomysłów Patruszewa. Chociaż ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i niech Patruszew jak najwięcej wprowadza swoich pomysłów. Tutaj pytacie mnie się o Wojtka Szewko. Planujemy, zobaczymy czy wyjdzie to spotkanie. Rozmawiałem z Wojtkiem 2 dni temu. Zaprosiłem go na kanał, zaproszenie przyjął, natomiast kiedy się uda, tego nie wiemy. A jeżeli chodzi o poglądy, to moje poglądy różnią się od Wojtka. Natomiast jak to wygląda, zobaczycie w programie. A niektóre rzeczy oczywiście się czasami z nim zgadzam. Nawet z Mateuszem się czasami zgadzam. Wyjątkowo. Czasem. A teraz coś dla właśnie Mateusza i dla fanów zamieszkania w Norylsku lub na Krymie. Program wydawania zezwoleń na pobyt za inwestycje w Rosji został uruchomiony w styczniu bieżącego roku. Tak zwana złota wiza. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego otrzymało od tego czasu niecałe 20 wniosków o łącznej inwestycji w wysokości 1 miliarda rubli. Zawsze to coś. Spodziewali się i planowali 10 razy tyle, znaczy 12 miliardów rubli, że spłynie tak do połowy roku. Natomiast do tej pory jeszcze nie wydali nam żadnej wizy złotej, ani nikomu nie wydali. No i tutaj wszyscy czekają. Natomiast mamy informacje, skąd były wnioski. Ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Serbii, Gruzji, Turcji i Algierii. Wychodzi, że po jednym na kraj. Bo jak 10 spłynęło, wymieniłeś tyle. Nie no, spłynęło 20. To już przepraszam. Dobrze. 20 spłynęło, więc chyba po 2-3, tak, 2-3 wizy. No wiesz, może rodzina na przykład, nie? Tak, no. To, i wiesz, tak wykończyło się, nie? Proces uzyskania takiego zezwolenia trwa minimum 4 miesiące, znaczy tak pewnie dłużej, nie? No ale tu minimalny ten czas, więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie mogło podać dane o tym, kto został szczęśliwym posiadaczem rosyjskich złotych wiz dopiero w 2024, a raczej tak w połowie. I warunki uzyskania złotej wizy dostępne są, słuchajcie, dla naszych widzów. I na hasło Ja Ruski czeka specjalna 50% zniżka. Należy się jednak spieszyć, ponieważ obowiązuje jedynie do soboty. Paweł, ty chcesz dostawać złote wizy do Norylska? Czy ja dobrze rozumiem? Czemu nie? No dobrze. Nie będziesz czuł się samotny wtedy. Aha, że robimy wyjazd grupowy, rozumiem. Tak jest. Czyli troszkę pomysł z psychiatryka, Trochę się łączyć. A ja pozostanę w tym klimacie.
gdyż przechodzimy do trochę poważniejszego tematu, czyli przeciwników wojny przymusowo wsadzimy do psychiatryka. I to jest poważny temat. W związku z konfliktem w Ukrainie władze rosyjskie coraz częściej sięgają do przymusowego leczenia psychiatrycznego wobec osób o poglądach antywojennych. Co? Myśleliście, że już was z niczym nie zaskoczymy, prawda? A tu takie tematy, a to jeszcze nie koniec. Działacze i obywatele są poddawani tej karze, zwłaszcza jeśli oskarżeni o działania antywojenne, takie jak rozpowszechnianie informacji uważanych za fałszywe lub próby podpalenia Wojskowego Urzędu Rejestracyjnego i poboru zaistnieją. Więc ci, którzy są przeciw wojnie, uznawani są za chorych psychicznie. Istnieją doniesienia o znęcaniu się i poniżaniu osób oskarżonych o przymusowe leczenie psychiatryczne. Jednym z przykładów dotyczy Wiktorii Petrowej z Petersburga, oskarżonej o dezinformację na temat rosyjskiej armii. Po przybyciu do poradni psychoneurologicznej została na powitanie pobita, a następnie przywiązana do łóżka i poddana przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Brzmi jak bardzo ciekawa terapia, prawda? Tu cytat jej pełnomocnika. Przywiązali ją za ręce i nogi do łóżka i wstrzyknęli jej leki, przez co przez 2 dni praktycznie nie mogła mówić, w związku z czym nie mogła narzekać. Podczas gdy Wika była związana, jej ubrania rzucono jej na twarz. Najwyraźniej tylko dla przyjemności patrzenia na jej bezradność, powiedział jej adwokat. W więzieniu Petrowa kontynuowała propagandę antywojenną, to znaczy tu cudzysłów by się przydał, podobno, gdyż oparto się na donosach więźniów. Skłoniło to sąd do zarządzenia kolejnego badania psychiatrycznego i przeniesienia Petrowej do szpitala psychiatrycznego. To nie pierwszy przypadek, w którym rosyjski sąd uznał osoby sprzeciwiające się wojnie za niepoczytalne. Inne przypadki obejmują przymusowe leczenia psychiatryczne dla osób oskarżonych o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat armii rosyjskiej, nawoływanie do terroryzmu czy wyrażanie antywojennych poglądów na platformach społecznościowych. Ta praktyka budzi kontrowersje i prowadzi do oskarżeń o nadużycia ze stron władz w stosunku do obywateli wyrażających pokojowe poglądy. No i to już jest hardcore. Dla mnie to już jest naprawdę grube. Nie wiem, co Paweł o tym sądzisz, ale jeżeli chcesz protestować i chcesz powiedzieć, że wojna jest zła albo że trzeba to zakończyć, możesz być przykuty do łóżka, nafaszerowany lekami i wsadzony do psychiatryka. No to nic nowego. To już ktoś napisał i też tak uważam, że korzystałem już z historycznych doświadczeń w tym względzie. No jak Rosja akurat mieli rozbudowany akurat ten kierunek. Więc to, tak jak tu właśnie Darek pisze, tak. Tak. Więc już wiesz, od caratu tak, więc też nie jest, że tylko Sowieci. Ale mimo wszystko, wiesz, jednak to zawsze jest, kurczę, coś takiego, co aż otrząsa mnie. No nie wiem. Mi bardziej się smutno po tych schroniskach zrobiło, a to akurat mnie mniej rusza. No ale może dlatego, że nie wiem. Przejdziemy sobie do dosyć ważnej informacji. Mamy informacje na temat bankructw. My dużo mówimy na temat bankructw, ludności i Rosjan. Natomiast mamy dane dotyczące firm. O to się wielokrotnie pytaliście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. No i podajemy. Rosyjska gospodarka doświadcza kolosalnego wzrostu liczby firm w upadłości. I to nie my, tylko pan zastępca szefa Federalnej Służby Podatkowej, Konstantin Czekmyszew, tak powiedział. No i podaje tutaj dane oficjalne. Według niego w okresie styczeń-czerwiec, czyli pół roku, więc prawdopodobnie jest gorzej. Liczba spraw upadłościowych, które są rozpatrywane przez rosyjskie sądy, wzrosła o prawie 1/4 z 50 000 do 63 000. I mówi dalej. Niestety w ciągu zaledwie 6 miesięcy widzimy tak poważny, kolosalny wzrost. Powiedział na forum ostatnim
Też ciekawa nazwa. Forum się nazywa Bankructwo, nowa rzeczywistość. To brzmi jak tytuł odcinka. Trafne. To brzmi jak tytuł odcinka, musimy tak zatytułować następny któryś. W rezultacie natomiast na co on wskazuje, że rezultatem tego, że jest tak dużo wniosków i tak dużo bankructw, system sądowniczy jest przeciążony bankructwami, skarży się zastępca szefa Federalnej Służby Podatkowej. Na 800 000 spraw arbitrażowych, około 150 000 to sprawy dotyczące niewypłacalności. Ale oprócz tego istnieje kolejny 1 milion odrębnych sporów indywidualnych, przypadków, które pojawiają się w trakcie postępowania upadłościowego. Czyli jak gdyby rozumiecie, że tutaj toczymy i nagle są następne i ruszenie jakiekolwiek sprawy, no to jest ruszenie domina tak naprawdę spraw. No i w tym momencie sądy nie są w stanie tego... Aha, nie ma bankructw, bo się sądy zakorkowały. Tak, bo teraz będzie, że właśnie jest tak dużo, że one się korkują i ustawiasz się w kolejce. Z reguły wierzyciele upadłych firm w Rosji zostają z niczym. W ubiegłym roku ich roszczenia zostały zaspokojone, zgadnij. Jaki procent? 10, 15. 4. W 57 przypadkach nie udało się odzyskać ani 1 rubla. No to tak w sumie trudno, ale to oznacza, że nie, bo to bankructwo było już było, jak wszystko było wyprzedane, już nic nie było, goła ziemia, nie? To już nawet jak przyszli do tego prezesa i powiedzieli kieszenie, a w kieszeniach pusto, nie? Wywieziemy cię na taczkach, a tam taczki sprzedane, już nie ma nic nie ma, nawet taczki. Według Rostatu na dzień 1 września przedterminowe zobowiązania rosyjskich firm sięgnęły prawie 4,5 biliona rubli. Od początku roku mamy wzrost o 270 miliardów rubli, a od początku inwazji na Ukrainę o 750 miliardów rubli. Według Rostatu największy poziom przeterminowanych długów występuje, i to jest ciekawe, w jakich firmach? Produkcyjnych. Tak jest. Witamy PKB. 1,5 biliona rubli niecałe. Na kolejnych miejscach plasują się firmy detaliczne i hurtowe, energetyczne oraz górnictwo. Ja wiesz dlaczego wiedziałem? Bo ja mam następny artykuł właśnie dotyczący takiej firmy produkcyjnej, bo stocznia jest chyba firmą produkcyjną, jeżeli dobrze rozumiem, produkuje statki. Pracownicy stoczni Wyborg, jednej z największych stoczni w Rosji, ogłosili strajk. I pracownicy tej stoczni specjalizującej się w budowie lodołamaczy i platform wiertniczych na morzu ogłosili strajk po obniżce wynagrodzeń. A przecież wszędzie były podwyżki, więc to jest troszeczkę dziwne. No i statki i platformy, to kurczę chyba biznes jest teraz, nie? W nagraniu opublikowanym z 15 listopada pracownicy w hełmach i kombinezonach weszli do budynku administracyjnego, domagając się wyjaśnień dotyczących obniżek płac. Szefostwo stoczni oznajmiło, że kontynuuje kompleksowy program mający na celu zwiększenie efektywności działalności produkcyjnej poprzez skrócenie czasu i zwiększenie liczby wytwarzanych produktów. Tłumaczenie ciekawe, ale chyba ogólnie nie pasuje do obniżek pensji. Nie w ogóle. Średnie wynagrodzenie w stoczni wynosiło 61 000 rubli w 2021 roku, 73 000 rubli w 2022 roku, a obecnie wynosi 78 500 rubli, czyli no gołym okiem widać, że pensje rosną. A oni protestują o obniżki. Już wam tłumaczę dlaczego. Obniżki płac zależą od stopnia realizacji zadań produkcyjnych planu. Stocznia podkreśla, że odbywają się regularne spotkania z pracownikami w celu planowania mających zwiększyć rentowność i wydajność. Czyli wprowadzono korpo wytyczne na plany nie do zrealizowania i kary za ich niewykonanie. Wspaniale. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was przeżył pracę w takiej firmie. Łapka w górę pod filmem lub komentarz poproszę. Ja przeżyłem. Efekt takiego zarządzania, firma zwija się dość mocno do dnia dzisiejszego. To nigdy nie jest sposób obiecać komuś jakąś kwotę,
a później ją zabierać za niewykonanie planu. A jak wygląda sytuacja finansowa stoczni? W 2022 roku korporacja odnotowała stratę w wysokości 20 miliardów rubli, czyli w okresie zapotrzebowania Rosji na łodzie, statki i wszystko co pływa, oni podążają ciemną doliną strat. Wspaniale. Masz coś do dodania, Paweł? Tak. No to mów. Że są duże plany, jeżeli chodzi o budowę statków i Rosja tutaj też będzie chciała wprowadzić autarkię. No to widzimy, tu podłoże jest idealne. Jest dobre. Klimat jest idealny, żeby I ma być dążyć. też do 2030 potęgą, jeżeli chodzi o rynek azjatycki. Mają wyprzedzić Koreańczyków, takie są plany. Życzę Wam powodzenia. A ja serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli nie widzieliście któregoś z wczorajszych naszych odcinków, to ja na przykład kupiłem obligacje swoje pierwsze, więc zapraszamy. I rozmawialiśmy z Markiem, którego nie było, a później był. Ale był, znaczy rozmawialiśmy z osobą, która była i prowadziliśmy dialog, żeby nie było tak, że rozmawialiśmy i go nie było. Tak. Zapraszamy również dzisiaj na wieczór, na spotkanie, na którym odpowiemy na Wasze pytania. Tak, możecie sobie przygotować pytania, o 18 się widzimy. Trzymajcie się, cześć. Cześć. To Ty, Pawle, klikasz. Tak.